Widoczność planet w marcu 2024 roku. Merkury, od drugiej dekady miesiąca czeka nas najlepsza wieczorna widoczność w 2024 roku. Od 13 marca pierwszą planetę odnajdziemy 5 stopni nad zachodnim horyzontem o zmierzchu cywilnym, a z każdym wieczorem elewacja będzie rosnąca. Tydzień później o tej samej porze zmierzchu pozycja Merkurego stanie się dwukrotnie wyższa, a najwyższa 11 stopni, 24 marca, kiedy Merkury znajdzie się w maksymalnej elongacji wschodniej. Wenus niewidoczna. Mars niewidoczny. Jowisz widoczny przez cały miesiąc w gwiazdozbiorze Barana w pierwszej części wieczoru. Na początku miesiąca Jowisza odnajdziemy jeszcze 42 stopnie nad horyzontem o zmierzchu cywilnym, jednak na przełomie marca i kwietnia elewacja o tej porze zmierzchu zmniejszy się już tylko do 23 stopni. Jasność największej planety maleje w marcu z -2,1 do -2 Mach, a średnica tarczki z 36,3 do 34,1 sekund. Saturn niewidoczny. Uran widoczny przez cały miesiąc w gwiazdozbiorze Barana w pierwszej części wieczoru. Uran od początku marca znajduje się w mniejszej niż 9 stopni odległości od Jowisza i z każdą dobą staje się coraz bardziej mu bliższy. W drugiej połowie miesiąca planety wejdą w koniunkcję o dystansie poniżej 6 stopni, co umożliwi ich zmieszczenie w polu widzenia większości lornetek 10×50, ale w największym złączeniu znajdą się dopiero w drugiej połowie kwietnia, gdy będzie je dzielił dystans około 27 minut kątowych. W marcu jasność Urana nieznacznie słabnie z 5,7 do 5,8 Mach. Neptun niewidoczny. Inne zjawiska astronomiczne przypadające w marcu 2024 roku. 11 marca z pierwszą planetą spotkania się młody księżyc półtorej doby po nowiu. Niestety koniunkcja ta nie będzie należeć ani do szczególnie efektownych, ani tym bardziej łatwych w obserwacji. O zmierzchu cywilnym elewacja Merkurego wynosić będzie jedynie 4 stopnie, co w połączeniu z jasnością nieba o tej porze może uczynić go niewidocznym gołym okiem pomimo jasności -1,2 Mach. Z kolei srebrny glob znajdzie się wówczas 5 stopni wyżej, ale przy niewielkim oświetleniu rzędu 2,5% także może być niedostrzegalny bez lornetki lub widoczny z dużym trudem. 13 marca przypada koniunkcja Księżyca z Jowiszem. W trakcie tego spotkania nasz satelita oświetlony będzie w 15%, świecąc 4,5 stopnia dalej. Z uwagi na niewielką jeszcze fazę srebrnego globu połączoną z bardzo wysoką elewacją ponad 34 stopni w momencie zmierzchu cywilnego, wystąpią jedne z najlepszych w roku niezwykle dogodne warunki obserwacji i rejestracji światła popielatego widocznego nawet gołym okiem przy ciemniejszym tle nieba. Fotograficznie fenomen ten także stanowi wdzięczny, a przy tym łatwy cel nawet w obserwacjach miejskich. Już 2 do 3 sekundowa ekspozycja pozwoli zarejestrować zacienioną część tarczy naszego satelity. 14 marca przypada koniunkcja Księżyca z Uranem. Wprawdzie bliżej względem Księżyca będą przebywać Plejady, zwłaszcza w miarę upływu wieczora, ale nie zmienia to faktu, że tego samego dnia dystans srebrnego globu względem Urana także będzie najmniejszy i wyniesie około 5,5 stopnia o zmierzchu cywilnym, z tendencją rosnącą z upływem godzin. 14 marca, koniunkcja Księżyca z Plejadami, tuż przed połową miesiąca nasz satelita oświetlony w 25% i stanowiący już dość gruby sierp odwiedzi gromadę M45 będącą wizytówką nieba jesienno-zimowego. O ile koniunkcja ta będzie widoczna odkąd niebo pociemnieje na tyle by gwiazdy gromady Plejad się uwidoczniły, o tyle im późniejszej godziny obserwacje przeprowadzimy, tym większego zbliżenia będziemy świadkami.